Dzień dobry, serdecznie witam w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku, placówce naukowej powstałej w 1933 roku. Od początku naszego istnienia prowadzimy badania roślin drzewiastych, a także upowszechniamy wiedzę o nich. Nasze badania obejmują dwie dyscypliny naukowe – nauki leśne i nauki biologiczne. Zapraszam do wysłuchania serii krótkich wykładów przygotowanych przez naszych pracowników w ramach projektu pod tytułem Klimat na bioróżnorodność. Dzisiejszy wykład wygłosi pani profesor Joanna Mucha z Zakładu Ekologii. Z wykładu dowiemy się, jakie funkcje pełnią systemy korzeniowe drzew, w jaki sposób wchodzą one w interakcję z grzybami glebowymi oraz czy te związki mogą ochronić drzewa przed negatywnymi skutkami globalnej zmiany klimatu. System korzeniowy drzew pełni wiele funkcji. Jedną z nich, niezwykle ważną, jest utrzymywanie drzew w glebie. Z jednej strony drzewa muszą być w stanie oprzeć się naciskom własnej masy spowodowanym grawitacją, a z drugiej zaś siłą bocznym spowodowanym przez wiatr. System korzeniowy zakotwicza drzewa w podłożu, a rozgałęziając się wśród cząstek gleby, pozwala na rozproszenie tych sił. Poza tym u gatunków, które wytwarzają system palowy, rosnący pionowo w dół korzeń główny umożliwia sięganie do głębszych pokładów wody. Ważnym elementem systemu korzeniowego są korzenie drobne, czyli te o najmniejszej średnicy. To właśnie one wchodzą w interakcję z grzybami znajdującymi się w glebie. W wyniku różnych procesów korzenie mogą uwalniać znaczne ilości węgla do otaczającej je gleby i tym samym modyfikować środowisko glebowe w swoim sąsiedztwie. W związku z tym glebowa fauna i flora wokół korzeni i ta bytująca poza nimi bardzo się od siebie różnią. Duża część węgla uwalniana do gleby przez korzenie jest substratem dla mikroorganizmów heterotroficznych, czyli cudzożywnych. Organizmami heterotroficznymi, powtórzmy, cudzożywnymi, są także grzyby. Muszą mieć dostęp do gotowych już związków organicznych, które przyswajają. Dla grzybów źródłem niezbędnych do życia węgla, wodoru oraz azotu, można by rzec pokarmem grzybów, jest materia organiczna zawierająca aminokwasy oraz białka. Węgiel może pochodzić także z innych substancji organicznych, np. cukrów. Gleba jest miejscem występowania i aktywności różnych grup troficznych grzybów. Przynależność do grupy troficznej wskazuje na sposób odżywiania, pobierania składników pokarmowych. Grzyby saprotroficzne pobierają substancje odżywcze z materii organicznej, rozkładając ją do prostych związków nieorganicznych. Rozkładają martwe szczątki organiczne, w tym opadające z drzew liście lub igły, martwe korzenie oraz inne elementy roślinne i uzyskują tą drogą składniki pokarmowe, jednocześnie czyniąc je dostępnymi dla innych organizmów, także dla korzeni drzew. Wśród grzybów glebowych znajdują się m.in. grzyby mykoryzowe. Mykoryza jest najbardziej rozpowszechnioną, niepatogeniczną, biotroficzną interakcją między grzybem a korzeniem, przy czym grzybnia znajduje się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz korzenia. Grzyby mykoryzowe dzięki więzi z korzeniami zaopatrywane są w związki organiczne wytwarzane przez rośliny w procesie fotosyntezy. Niektóre z nich w niewielkim stopniu pozyskują składniki pokarmowe również poprzez enzymatyczny rozkład materii organicznej. Grzyby saprotroficzne, które taką aktywność posiadają, są ewolucyjnym przodkiem grzybów mykoryzowych. U niektórych grzybów mykoryzowych wciąż się ona utrzymuje, choć w porównaniu z saprotrofami jest bardzo zredukowana. Trzecią grupą troficzną są patogeny, które żywią się związkami organicznymi pobieranymi z innych organizmów żywych. Patogeny pobierają związki organiczne z organizmu żywiciela, nazwanego też gospodarzem, i wykorzystują je do budowy własnego ciała oraz na potrzeby wszelkich procesów życiowych. Te różne grupy troficzne grzybów, saprotrofy, grzyby mykoryzowe oraz patogeniczne odgrywają niezwykle ważną rolę w ekosystemach leśnych. Wróćmy jednak do mykoryz. Po wniknięciu strzępia grzyba do korzenia zmienia się ich morfologia. Powstają tzw. morfotypy mykoryz, których wygląd jest charakterystyczny dla gatunku grzyba tworzącego związek symbiotyczny.
Na przekroju przez korzeń tworzący mykoryzę z grzybem widoczna jest wytworzona przez grzyb tzw. mówka otaczająca korzeń. Dalej strzępki grzyba wnikające między komórki kory pierwotnej i tworzące tzw. sieć Hartiga, czyli tak jak już wspominałam, grzyb znajduje się zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz korzenia. Główną korzyścią, jaką uzyskuje drzewo po nawiązaniu mykoryzy, jest zwiększona absorpcja składników mineralnych i wody. W zależności od morfotypu, część strzępek rozprzestrzenia się na stosunkowo duże odległości w glebie, co znacząco zwiększa obszar gleby, z którego pobierane są woda i inne składniki. Zwiększona absorpcja składników mineralnych i wody jest główną, ale nie jedyną korzyścią, jaką uzyskuje drzewo po nawiązaniu mykoryzy. Dla przykładu, obecność mykorys może podnosić odporność drzewa na patogeny, czy chronić przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych, w tym głównie wysokim zanieczyszczeniem metalami ciężkimi, ponieważ one zostaną zatrzymane na terenie mówki. Wiele grzybów mykoryzowych ma bardzo niską specyfikę związaną z korzeniami określonych gatunków drzew, dlatego strzępki mogą łączyć kilka systemów korzeniowych. Dostępność wody jest czynnikiem, który wpływa na procesy biologiczne zachodzące w ekosystemie. Prognozowane jest częstsze występowanie anomalii pogodowych, gdzie fale upałów łączone są z długotrwałym deficytem opadów. Zmiany klimatyczne, w tym prognozowany wzrost temperatury oraz zwiększenie intensywności i częstotliwości susz, mogą wpłynąć nie tylko na część nadziemną rośliny, zmieniając strukturę i modyfikując przebieg procesu fotosyntezy, ale też na procesy zachodzące pod ziemią. Zmiany takie jak zwiększone stężenie ozonu, depozycja azotu, zmiany charakterystycznego dla określonej pory roku poziomu opadów i wysokości temperatury mogą mieć pozytywny lub negatywny wpływ na oddziaływania między korzeniami a grzybami. Jest to niezwykle ważne ze względu na kluczową rolę korzeni w kształtowaniu oddziaływań na styku roślina-gleba. W symbiozie mykoryzowej mamy do czynienia z organizmami należącymi do dwóch różnych królestw, które wprawdzie tworzą związek, jednak o częściowo niezależnej biologii każdego z partnerów. Pewne czynniki bezpośrednio wpływają tylko na drzewa, dotyczące np. intensywności fotosyntezy, a tym samym poziomu wiązania węgla. Ilość węglowodanów, tych dopływających do korzeni oraz dostarczanych do gleby, wpływa na zawiązywanie związków symbiotycznych i dalej na kształtowanie interakcji i funkcjonowanie zbiorowisk grzybów należących do innych niż mykoryzowe grup troficznych. Są też takie czynniki środowiskowe, które mają bezpośredni wpływ nie na drzewa, a właśnie na grzyby, modyfikując ich wzrost i aktywność oraz wpływając na skład gatunkowy. Zmienia się klimat, zmieniając warunki środowiskowe drzew, do których przystosowały się w procesie wielopokoleniowej adaptacji. Występujące w coraz większym natężeniu okresy suszy wywierają coraz większy wpływ na wzrost i rozwój roślin, w tym na kluczową interakcję związaną z pobieraniem wody i składników mineralnych, zachodzącą na styku systemów korzeniowych powiązanych siecią układów symbiotycznych ze środowiskiem glebowym. Jak drzewa i grzyby reagują na występujące zmiany środowiskowe? Czy są wobec nich bezradne? A jeśli nie, jakie reakcje można zaobserwować? Jedną z najczęściej obserwowanych reakcji powinno być tworzenie długich i cienkich korzeni, zdolnych szybko pobierać składniki pokarmowe. Taka modyfikacja zwiększa ryzyko ich przesuszenia i zarazem zmniejsza bazę do nawiązania układów symbiotycznych zdolnych pozyskiwać wodę z jeszcze trudniej dostępnych obszarów gleby. Drzewa mogą jednak również zabezpieczyć się przed utratą wody, modyfikując ścianę komórkową odkładaniem suberyny i ligniny, dzięki czemu korzenie stają się trwalsze i odporniejsze na utratę wody. Z drugiej strony wytworzona bariera będzie ponownie ograniczać zasiedlanie korzeni przez grzyby mykoryzowe, zmieniając zatem skład gatunkowy i jakościowy grzybów mykoryzowych i potencjalną liczbę funkcjonalnych mykorys. Jest to o tyle istotne, gdyż korzenie nawiązując symbiozę z grzybami tworzącymi ryzomorfy, czyli długie sznury grzybniowe,
zwiększają możliwość pobierania wody i składników mineralnych z gleby w dalszej odległości od rośliny. Rośliny nie zawsze są w stanie przezwyciężyć długotrwałe niedobory wody, a jednym z przejawów wywołanego suszą granicznego osłabienia roślin jest zamieranie korzeni. Choć czasami korzenie w przypowierzchniowej warstwie gleby zamierają, aby roślina mogła tworzyć więcej korzeni głębiej w profilu glebowym, zmiana umiejscowienia korzeni ponownie będzie pociągała za sobą zmianę związków mykoryzowych. Nawracające susze, bardzo silnie oddziałujące na przebieg procesów biologicznych zachodzących pod ziemią pomiędzy różnymi komponentami środowiska glebowego, będą miały kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania i przeżycia nie tylko pojedynczych drzew, ale i całych drzewostanów, tworzących przecież sieć wzajemnych powiązań w obrębie ekosystemów leśnych.